10 najlepszego rosyjskiego uzbrojenia zniszczonego na Ukrainie. Miejsce 10. Tor M2. Systemy Tor M2 są przeznaczone do ochrony ważnych obiektów administracyjnych, gospodarczych i wojskowych. Przy pomocy Tor M2 można neutralizować wrogie cele na krótkim i średnim dystansie. Broń ta ma neutralizować zagrożenia z powietrza, nie tylko samoloty, ale też drony, pociski manewrujące i bomby kierowane. To ważny sprzęt dla Rosji i relatywnie nowoczesny. Tor M2 ma nowy radiolokator, może wykryć do 48 obiektów i śledzić 10 z nich. Po wybraniu najbardziej niebezpiecznych obiektów może odpalić 4 rakiety. Pociski mają zasięg do 16 km i pułap do 10 km. Ten sprzęt może bardzo zaszkodzić ukraińskim dronom, śmigłowcom i samolotom, więc jego niszczenie, a najlepiej przechwytywanie jest kluczowe. Koszt jednego Tor M2 to $25 milionów. Miejsce 9. TOS-1. TOS-1 to radziecki i rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym elementem jest samobieżna, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu T-72 lub T-90. Ze względu na rodzaj używanej amunicji pociski termobaryczne nazywano ciężkim miotaczem ognia. Broń tego typu wywodzi się od radzieckiej fascynacji ładunkami termobarycznymi, paliwowo-powietrznymi, które postrzegano jako pewnego rodzaju substytut taktycznych ładunków atomowych. Wyjątkową cechą systemu jest potężna siła ognia, salwa 30 lub 24 w zależności od wersji pocisków termobarycznych, odpalonych w ciągu 12 sekund jest w stanie pokryć obszar 40 000 m2. Rosyjska armia dysponowała około 45 do 50 wyrzutniami tego typu. Kilka zostało już zniszczonych, a co najmniej jedna została zdobyta przez Ukraińców. Koszt jednego TOS-1 to $7 milionów. Miejsce 8. T-80BWM i T-80UM2. T-80BWM to jeden z nowszych i bardziej wartościowych typów czołgów utraconych przez Rosję w Ukrainie. Jest to głęboka modernizacja T-80BW o zwiększonym stopniu ochrony oraz polepszonej sile ognia. Posiadają pancerz reaktywny typu ERA, noszący nazwę Relikt, a także osłony prętowe chroniące głównie przed pociskami kumulacyjnymi z granatników przeciwpancernych. Dysponują ulepszonym celownikiem działonowego Sosna U oraz ulepszoną armatą kalibru 125 mm. Podczas walk w Ukrainie zarejestrowano obecność pojazdów T-80BWM, z których kilka zostało zniszczonych, głównie właśnie dzięki pociskom Javelin. Jednak dotąd nie zdobyto ani jednego egzemplarza tego czołgu. Zdjęcia, jakie upubliczniono już w marcu 2022 roku wskazują, że podczas walk w Ukrainie Rosjanie stracili wyjątkowy czołg, prototyp z oznaczeniem T-80UM2. Model ten charakteryzuje się dodatkowym systemem bezpieczeństwa w postaci aktywnej ochrony DROST-2. Próba wzmocnienia pojazdu okazała się jednak nieskuteczna w starciu z Ukraińcami. Sądząc po zniszczeniach czołgu, system ten okazał się albo nieskuteczny, albo nie został aktywowany z uwagi na zagrożenie, jakie stwarza dla towarzyszących czołgowi żołnierzy piechoty. T-80UM2 był pojazdem unikatowym ze względu na swoją rolę prototypu. Nie zmienia to faktu, że Ukraińcom udało się zniszczyć pojazd ekstremalnie rzadki. Miejsce 7. Ił-76. Ił-76 to samolot transportowy zaprojektowany w latach 70. ubiegłego wieku. Stworzono go głównie z myślą o przewożeniu ładunków na odległość do 4500 km. Pułap Iła to z kolei 13 km. Samolot można także wyposażyć w uzbrojenie, np. działka kalibru 23 mm i bomby o masie 500 kg. W wersji MD Ił-76 może zabrać na pokład nawet 240 żołnierzy desantu. W trakcie operacji w Afganistanie radzieckie siły powietrzne wykonały niemal 15 000 lotów z użyciem maszyny Ił-76, przewożąc w ten sposób blisko 800 000 żołnierzy oraz ponad 300 000 ton ładunku. Siły zbrojne Ukrainy donosiły już 26 lutego 2022 roku o zestrzeleniu dużego samolotu transportowego Ił-76. Maszyna miała zostać strącona 40 km od Kijowa. Co więcej, ukraiński sztab generalny podał informację o zestrzeleniu drugiej maszyny tego typu. Wartość jednej takiej maszyny to $86 milionów. Miejsce 6. Su-34.
Su-34 to rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny, sklasyfikowany również jako samolot myśliwsko-bombowy zdolny do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Samolot może także pełnić role rozpoznawcze i szturmowe. Maszynę opracowano jeszcze w Związku Radzieckim na bazie dwumiejscowego myśliwca Su-27. Mówi się co najmniej o 17 zniszczonych maszynach, ale pojawiające się co jakiś czas w ukraińskich mediach zdjęcia i nagrania kolejnych wraków sugerują, że jest ich znacznie więcej. Pod koniec listopada 2022 roku niedaleko Kupiańska w obwodzie charkowskim znaleziono wrak rosyjskiego wielozadaniowego bombowca taktycznego Su-34. To kolejna tego typu maszyna zestrzelona nad Ukrainą i poważna strata dla Kremla. Średni jednostkowy koszt Su-34 to aż $40 milionów. Miejsce 5. Okręt desantowy Saratow. Okręt Saratow został zbudowany w 1964 roku, a 2 lata później został wprowadzony do użytku marynarki wojennej Związku Sowieckiego. Należał do floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Okręty te mogą transportować do 22 czołgów podstawowych i 25 transporterów opancerzonych lub 50 transporterów opancerzonych lub 52 ciężarówki oraz w każdym wariancie 313 żołnierzy odpowiednich batalionu. Portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródło w marynarce wojennej Ukrainy, podał, że kapitan okrętu Saratow Wołodymyr Hramczenkow służył do 2014 roku w ukraińskich siłach zbrojnych. Według tych informacji miał przejść na stronę wroga po aneksji Krymu przez Rosję. Okręt ten został zniszczony podczas inwazji na Ukrainę już pierwszego dnia 24 marca 2022 roku w Bredańsku, a inne duże okręty desantowe zostały uszkodzone. Według szacunków okręt ten warty był $75 milionów. Miejsce 4. Su-30SM. Su-30SM to nowoczesne dwumiejscowe wielozadaniowe samoloty bojowe generacji 4++, opracowane przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Ten myśliwiec może być wykorzystywany do niszczenia celów w powietrzu, na lądzie, a także na morzu. Dodatkowo maszyna sprawdza się w misjach związanych ze zwiadem lotniczym i nadaje się do walki elektronicznej. Su-30SM to maszyna zdolna do przenoszenia zaawansowanego uzbrojenia o masie do 8 ton. Pod Izium, jednym z miast odbitych podczas ukraińskiej ofensywy, żołnierze znaleźli wrak rosyjskiego wielozadaniowego samolotu bojowego Su-30SM. Na opublikowanym nagraniu, które można zobaczyć, widać, jak niewiele zostało z samolotu. Takie straty to poważny cios dla rosyjskiej armii. Jest on uznawany za jeden z najnowszych i jednocześnie najdroższych samolotów bojowych Rosji. Jeden Su-30SM jest wart blisko $50 milionów. Miejsce 3. K-52 Alligator. Jest to rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, którego projekt powstał w 1987 roku w Związku Radzieckim, znany również pod kryptonimem Alligator. Miejsce dla drugiego członka załogi zostało dodane w celu uczynienia z K-52 śmigłowca dowodzenia i organizowania pola walki, bez zmniejszania przy tym jego możliwości aktywnego prowadzenia ognia w każdych warunkach pogodowych. Charakterystyczną cechą K-52 jest układ dwóch przeciwbieżnych wirników. K-52 Alligator jest jednym z 3 typów śmigłowców szturmowych eksploatowanych aktualnie przez Rosję. Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy podało, że żołnierzom udało się zestrzelić około 30 rosyjskich śmigłowców K-52. Nie jest tutaj tajemnicą, że duża część śmigłowców została zestrzelona za pomocą polskich piorunów. Obecnie Rosja posiada między 70 do 100 sztuk tych maszyn w różnych konfiguracjach. Jeden egzemplarz śmigłowca jest wart około $16 milionów. Miejsce 2. T-90M Proryw 3. Ta wersja T-90 to najnowocześniejszy czołg używany przez rosyjską armię. Pierwsze egzemplarze T-90M Proryw 3 trafiły do jednostek w 2020 roku, a do czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę dostarczono prawdopodobnie około 70 do 90 sztuk tych czołgów, z czego mniej więcej połowa uzyskała gotowość operacyjną. T-90M Proryw 3 ma nową wieżę, zmodernizowaną armatę, nowy system kierowania ogniem i łączności, a także lepszy w porównaniu z poprzednikiem silnik. Ponadto czołg jest obłożony pancerzem reaktywnym Relikt. Jednak, jak wynika z udostępnionych na początku maja zdjęć, nie uchroniło go to przed zniszczeniem przez Ukraińców. T-90M to nowsza wersja rozwojowa czołgu T-90A o podwyższonych możliwościach bojowych. Według różnych źródeł armia rosyjska może posiadać nawet 700 czołgów T-90 w różnych wersjach. Obok armii rosyjskiej czołgi te używane są również w innych armiach, które nabywały wersję eksportową.
T-90S. Są to m.in. Indie, Algieria, Kuwejt, Irak oraz Egipt. Koszt T-90M Proryw 3 to około $5 milionów za sztukę. Miejsce pierwsze. Krążownik rakietowy Moskwa. To radziecki, a następnie rosyjski krążownik rakietowy. Okręt wodowany w 1979 roku wszedł do służby w 1982 roku w marynarce wojennej Związku Radzieckiego pod nazwą Sława. Po rozpadzie ZSRR został przejęty przez marynarkę Rosji i w 1995 roku przemianowany na Moskwa. Był okrętem flagowym floty czarnomorskiej. W 2008 roku krążownik Moskwa brał udział w rosyjskim ataku na Gruzję, a w 2014 roku w rosyjskiej inwazji na Krym. Rok później zaś wspierał rosyjskie operacje bojowe w Syrii. W 2022 roku okręt wziął udział w inwazji na Ukrainę, uczestnicząc w ataku na wyspę Węży. 14 kwietnia 2022 roku został zatopiony ukraińskimi pociskami przeciwokrętowymi R-360 Neptun. Razem z okrętem zatonęła nieujawniona liczba członków załogi, liczącej około 500 osób. Wrak krążownika spoczywa na dnie Morza Czarnego na głębokości 45 do 50 metrów, około 130 km od Odessy. Co ciekawe, został wpisany do rejestru podwodnego dziedzictwa Ukrainy jako obiekt numer 2064. Zatopienie rosyjskiego krążownika rakietowego Moskwa to prawdopodobnie pod względem propagandowym jak dotąd największa strata Rosji w tej wojnie. Zatopiony okręt był wart aż $750 milionów.